SS-man odpina kaburę, odbezpiecza broń. Słyszę tylko 2 głuche strzały. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek History Story. I jak dobrze wiecie, ale ja wolę Wam przypomnieć, że widujemy się tylko i wyłącznie tutaj w każdy wtorek o godzinie 20. Górysowie, obiekt Rize. Wielokrotnie Wam mówiłem, że ja osobiście poznałem wielu ludzi, żywych świadków historii olbrzyma w Górach Sowich. A więc tego gigantycznego przedsięwzięcia, które Trzecia Rzesza budowała tutaj w czasie II wojny światowej. Dziś opowieść o jednym z nich, którego znałem osobiście i którego poznanie i jego relacje wpłynęły, chyba myślę, do samego końca na moje dzisiejsze życie i to, co dzisiaj robię. Dziś opowiem Wam o Edmundzie Szenkowskim, polskim więźniu Arbeitslager Rize-Wolfsberg, który w 2010 roku przyjechał do Walimia z okazji 65. rocznicy ukończenia II wojny światowej i opowiedział mi historię swojego życia. I ja dzisiaj jestem świadkiem, który znał świadków i tą historię przekazuję dalej. A więc dziś opowieść o tym, co działo się w Górach Sowich z perspektywy człowieka w pasiaku. Mam dla Was wspaniałą wiadomość. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest BookBeat. A cóż to takiego BookBeat? Jest to rewelacyjna aplikacja, która służy do odsłuchiwania audiobooków i czytania e-booków, a w swojej ofercie ma tysiące rewelacyjnych książek. Ja dla Was wybrałem dzisiaj mocną książkę, którą przeczytałem i do której lubię często wracać. Jest to książka, proszę Państwa, do gazu Tadeusza Borowskiego. Człowiek ten spisał swoje wspomnienia zaraz po wojnie, a więc na gorąco. Wszystko to, co w nim się działo. Jest to literatura bardzo mocna, która wchodzi pod skórę i pokazuje dramat, a także bestialstwo tego, co Niemcy robili z ludźmi w obozach koncentracyjnych. Tam dekalog jest całkowicie odwrotny. Ten, kto zabija, ten, kto kradnie, ten, kto kłamie, ten, kto niszczy godność człowieka, przeżywa. Tadeusz Borowski był bardzo wnikliwym i bacznym obserwatorem upodlenia ludzkiego. Jego pozycja to pozycja pełna okrucieństwa, ale zarazem i szczerości, która chwyta za serce. A dodatkowym atutem właśnie tej lektury jest forma audiobooka. Koniecznie sprawdźcie ją w aplikacji BookBeat. Tym bardziej, że mam dla Was ofertę, w ramach której przez 30 dni możecie wypróbować aplikację BookBeat w pakiecie Basic, całkowicie za darmo. Wystarczy, że przy rejestracji nowego konta użyjecie kodu HistoryStory i ściągniecie aplikację. Co jest świetne, możecie słuchać audiobooków nawet w trybie offline, więc to doskonały patent na wakacyjną podróż. Wszystkie informacje zostawiam Wam w opisie filmu. A teraz wracamy do odcinka.
Gehenna Edmunda Szenkowskiego zaczyna się w obozie Jelcz-Laskowice. Szenkowski wspomina: to tu Niemcy budują fabrykę. Berta Krupp-Werke budują. Oni nie budują. Budują rękoma niewolników, takich jak ja. Praca jest ponad siłę. Ale tu, w Jelczu-Laskowice, spotykam prawdziwego człowieka. I jest to inżynier niemiecki, który nazywa się Emil Hoppe. Jaki to był wspaniały człowiek. Ze sprytem, ze złodziejskim sprytem zawsze codziennie podkładał mi kanapkę chleba z margaryną. To była najpyszniejsza kanapka chleba z margaryną, jaką ja jadłem przez całe życie. Nigdy później po wojnie kanapka z margaryną nie miała takiego smaku i czaru, jak wtedy tam, kiedy dostawałem ją od niemieckiego inżyniera Emila Hoppe. Ale on zawsze mówił tak: daję tylko tobie. Nikomu się nie możesz przyznać, że dostajesz ode mnie taką pomoc. Tylko ty. Nikt nie może o tym wiedzieć. Gdyby się wydało, to ja ląduję tutaj, gdzie ty, w Pasiaku, w obozie koncentracyjnym. I pewnego dnia krzyki, apel, stawić się na apelu. Wychodzą więźniowie, wychodzi też Szenkowski. Jest jakiś rozgardiaż, mówi się, że będzie transport i potrzebują 300 silnych, wysportowanych ludzi. Myśli sobie, być może do jakiegoś innego, lepszego obozu, będzie lepsze jedzenie, może mniej drastycznie kapo, zgłaszam się. Oni są na tyle sprawni, jeżeli chodzi o Niemców, że bardzo szybko formują drużynę z nas, sprawdzają nawet muskuły, uzębienie, jak na targu niewolników. Kwalifikuję się do tej drużyny. Wyjeżdżamy z Jelcz-Laskowice. Transport trwa około 2 dni. Wysiadam na małej stacyjce w górach. Uciekać nie ma jak. Na 3 więźniów 1 SS-man uzbrojony po zęby pilnuje. Wysiadam na tej stacyjce. Kopniakami wrzucają nas z tak zwanej komfortowej jazdy i widzę jakiś gotyckim, tłustym drukiem napis Wiste Waltersdorf. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. A Wiste Waltersdorf to Walim. Wychodząc z tej stacji stoi 2 SS-manów, 2 lekarzy, 2 SS-manów, 2 lekarzy i inżynierowie z organizacji TOT uzbrojeni. Mają pilnować niebezpiecznych bandytów. Tak nas określano. I tutaj sprawdzili listy i wymaszerowałem do lagru Arbeitslager Wolfsberg. Szenkowski trafia do Arbeitslager Wolfsberg. Dzisiaj obóz pracy pod Włodarzem, nieistniejący już obóz. I tam trafia do komanda, które pracuje przy wylocie sztolni. Wspominał, że widział 16 bądź 15 jam wydrążonych w skale. My dziś znamy na Włodarzu tylko 4. Czy mogło mu się coś pomylić? Czy rzeczywiście czas w jego umyśle zatarł ślady? Tego nie potrafię odpowiedzieć. Generalnie pracował przy wlocie do sztolni i jego komando zabierało wózki, które wyjeżdżało z tuneli, wysypywało kamień na obrotnicę i wyciągarka z powrotem te wózki do tunelu wwoziła. Tam było jedno z najbardziej makabrycznych wspomnień Edmunda Szenkowskiego. Otóż rozpędzona lora nie została przez nich ostatecznie zahamowana. Miała wielką prędkość. Uderzyła jego kolegę i potoczyła się, wyskoczyła z szyn i potoczyła się w dół nasypu, gdzie kamienie były ze sztolni, skały wyrzucane. Przygniotła tego kolegę i on leżał. Oni z góry spoglądają, widzą, że jest przygnieciony, że jest ranny, ale żyje. Żyje i daje oznaki życia. Przy każdym wlocie do tunelu było 2 SS-manów jako wartowników. Nawet się na nich nie spoglądało. Przywołanie tego arcymordercy wzrokiem oznaczało śmierć, pewną na miejscu.
SS-man podchodzi, pyta się, was ist los? Co się dzieje, o co chodzi? Tłumaczy, był wypadek. Więzień spadł z nasypu razem z Lorą. Gdzie? Na dole. Była taka wąska ścieżka. SS-man delikatnie idzie, zapala papierosa. Idzie w dół, podchodzi do jeszcze żyjącego więźnia, który jak karp łapie powietrze ustami. Trąca go nogą jak śmiecia. Sprawdza, czy jeszcze żyje. Wydaje jakiś jęk, grymas na buzi. SS-man odpina kaburę, odbezpiecza broń. Słyszę tylko 2 głuche strzały. Tego widoku, mówi Szynkowski, nigdy nie zapomniałem. Nigdy. Śnił mi się po kilka razy dziennie przez te wszystkie lata od ukończenia II wojny światowej. Widziałem setki więźniów, którzy uwijali się w morderczej pracy. Widziałem potężne rury, którymi pod ciśnieniem tłoczono beton do sztolni. Ludzi ze sztolni nie widziałem nigdy. Wózek wyjeżdżał do nas jak za światów. Słyszałem tylko terkot i zaraz przy wejściu widziałem Lorę. Nigdy nie widziałem więźnia wchodzącego do tunelu i nigdy nie widziałem więźnia wychodzącego z tunelu. Wózek wyjeżdżał jak za światów. Tu ode mnie dygresja. Szynkowski pracował przy jednym z wejść na Włodarzu. Nie miał pojęcia, że istniały jeszcze inne. Więc może tamtymi wchodzili i wychodzili. Tak mniej więcej tajemnice ukrywali sami Niemcy. I oni też na takich stanowiskach jakiś kierownik czy inżynier nie wiedzieli o całości budowy Olbrzyma. W ten sposób można było całą tą tajemnicę skrzętnie po prostu zamknąć i trzymać, aby nie wydostała się na zewnątrz. W lutym 1945 roku pan Edmund wspomina: obudziły nas potworne wrzaski i krzyki. Potworne. Jakaś ewakuacja. Musimy opuścić obóz. Około 5000 więźniów stoi w kolumnie. Nie wiemy, co się dzieje. Jeden z takich lepszych inżynierów niemieckich mówi, że Rosjanie są pod Wrocławiem, że wzięli w kleszcze potężne niemieckie miasto w Rzeszy. I teraz Niemcy w tym Wrocławiu stają się więźniami. Boże, jak nas to uradowało. Niemcy będą więźniami. Ja już jestem w obozie prawie 5. rok. Wreszcie będą Niemcy więźniami. Kolumna była potężna. Ciągnęła się setki metrów. Jak maszerowaliśmy, delikatnie się obejrzałem, to widziałem rząd ludzkich pasiaków w kolumnie, który szedł za mną. Przeszliśmy na Mieroszów, potem na Trutnow do Czech. I tam spaliśmy w 2 wielkich stodołach. Zima 1945 roku była potwornie mroźna. Myśmy byli skostniali z zimna. W stodołach nie było żadnego grzewania. Ludzie byli zbici w kupę. Ktoś znalazł kawałek siana. W pewnym momencie słyszę jakiś głos. Pali się, pali, pali. Gdzie się pali? Nagle ludzie ze środka poderwali się. Część ludzi natychmiast napiera na wrota. Wrota tej stodoły były masywne, z wielką, grubą belą, prawdopodobnie z jakiegoś dębowego bądź bukowego drewna. Ludzie napierają, krzyczą, że się pali, jakaś panika. Człowiek oszalał. Wyłamują te wrota, wypadają na zewnątrz, a to już stoją wachmani z karabinami maszynowymi i zaczynają pruć do tych więźniów. Ludzie się zatrzymali. Pierwsza część ludzi padła, zastrzelona, część dygota. Przychodzi do nas Niemiec. Pyta się, kto zna niemiecki. Pomyślałem, mówi Szynkowski, że może to jest jakaś szansa.
szansa na lepsze traktowanie albo lepszą robotę, albo może coś dodatkowego do jedzenia. Podniosłem i powiedziałem, że ja znam niemiecki. Powiedział do mnie krótko: wybierz sobie 10 bądź 15 kolegów. Masz pół godziny, aby to ścierwo posprzątać. Czym szybciej, tym lepiej dla ciebie. Zaczęliśmy ściągać tych ludzi, którzy byli rozstrzelani przez wachmanów niemieckich. Część kopała dół, a część zaciągała te trupy do stodoły. Byli tacy, co żyli. Jeszcze po prostu dygotali albo mrugali oczyma, że są ranni. Dawali oznaki życia. Kazano nam ich wrzucać do dołu. Nie układać, nie wkładać, ale rzucać. Rzucać trupa na trupa i zasypać. Doły uklepać. Ja wiedziałem, że myśmy zakopali jeszcze rannych i żywych ludzi. A potem transport w głąb Niemiec. Po wydarzeniach w stodole, w Trutnowie na stacji, załadowano nas do wagonów. Średnio liczyłem, że około 80 więźniów weszło do jednego wagonu. Wagonów było ponad 30. Ruszyliśmy transportem, który trwał kilka dni. Wojna się kończyła. Niemcy dostawały w cir. To było czuć, ale SS-mani dalej byli zajadli i jeszcze bardziej wściekli. Na każdych stacjach otwierano drzwi od wagonów i kazano wyładować trupy. Wyładowywano trupy, a ciała, Niemcy mówili to sztuki, nie? Ciała sztuki, ustawiano na peronie jak drewno w lesie. Taki sztapelek. Jednych tak, drugich tak. Jeden na drugich. SS-man przychodził, ślinił ołówek, zapisywał tylko i kazał zamykać wagon i jechaliśmy dalej. W pewnym momencie wysiedliśmy na jakiejś stacji, jakby to w lesie. Wyszliśmy z wagonów, pociąg odjechał. Chodzą takie szepty między nami: Niemcy nas rozwalą, rozstrzelają, żeby pozbyć się świadków. I nagle obok nas maszeruje niewielka kolumna więźniów. SS-mani stanęli, wymieniają między sobą uwagi. I o cudo rozpoznaję kolegę z Będzina, który był ze mną w obozie Jelcz-Laskowice. Mruga do mnie, żebym przeskoczył. Jak przeskoczyć, skoro tu pełno psów i SS-mani? Jeden drugiego wart. SS-man strzela, a jego pies gryzie. Jakimś cudem delikatnie SS-man przeszedł, nie zauważył, a ja bokiem myk wskoczyłem do kolumny kolegi z Będzina. Zaczynamy rozmawiać, wymieniać uwagi, krzyki. Moja kolumna załadowana jest na ciężarówki i wyjeżdża w nieznanym kierunku. A ja ze swoją, tą nową, maszeruję dalej. Docieramy do miasteczka, które nazywało się Prenzlau. Tam już ledwo żywi. Jakaś łaska spływa na SS-manów, bo powiedzieli, że możemy wejść do opustoszałych domów. Ludność niemiecka ucieka przed Rosjanami i nawet możemy się położyć w łóżkach. Gdzieś obok słyszałem przez mgłę, że były koszary. Straciłem przytomność. Na pół przytomny tylko pamiętam, że koledzy powiedzieli, że nastąpiło wyzwolenie. I weszły oddziały Armii Czerwonej. I oni poszli do tych żołnierzy Armii Czerwonej i powiedzieli, że niedaleko są właśnie jakieś niemieckie koszary i tam leżą więźniowie na współżywi. Może uda się uratować. Rosjanie posłuchali. Przywieźli sanitariuszki, sanitarki. Zaczęli nas ratować. Ja byłem już nieprzytomny. To wszystko znam z opowiadań kolegów. Załadowali mnie na sanitarkę i zawieźli. Tam już Rosjanie pomyśleli, że nie żyję. Włożyli mnie na wózek i kierowali wózkiem do Kostnicy. Na chwileczkę na tym wózku, którym już wieziono mnie do Kostnicy, odzyskałem przytomność. Odsłaniam delikatnie koc ręką drżącą, patrzę, a to chyba aniołowie. Jestem w niebie, a to były sanitariuszki niemieckie, które Rosjanie zmusili do pomocy, aby ratowały więźniów. Miały takie czapki z białymi paskami. Wyglądały jak anioły. I jedna z nich krzyknęła: o mój Boże, ten jeszcze żyje. I wtedy mnie ściągnięto z tego wózka, którym miałem jechać do Kostnicy, i zawieziono do szpitala. I tam przez 10 dni
dochodziłem do siebie. Przychodził sowiecki lekarz, badał, podawał lekarstwa, zalecał specjalną dietę, abym nie dostał skrętu kiszek. I tak Szenkowski doczekał wyzwolenia. Kiedy będziecie jechali z Walimia drogą w kierunku Włodarza, podziemnego kompleksu, który dziś otwarty jest dla zwiedzających, będziecie przejeżdżali obok zawalonych esesmańskich baraków. Będą one po lewej stronie. I zaraz tam znajduje się niewielki pomnik. To właśnie w maju 2010 roku Edmund Szenkowski jako ostatni żyjący więzień Arbeitslager Riese odsłaniał ten pomnik. Pamiętam, jak zwrócił się z apelem do nas stojących, młodych ludzi. Powiedział, żeby spisywać, żeby zapamiętywać, żeby przekazywać jego opowieść dalej. Pamięć musi być żywa. Powiedział z łzami w oczach, tam trzeba było być. To wszystko trzeba było przeżyć, żeby o tym opowiadać. On póki miał siłę jeździł i opowiadał. Odszedł wiele lat temu. I dziś ja mam jeszcze siłę, będę opowiadał i będę dawał świadectwo. Pamiętajcie również o ofercie, w ramach której przez 30 dni możecie wypróbować aplikację BookBeat w pakiecie Basic całkowicie za darmo. Wystarczy, że przy rejestracji nowego konta użyjecie kodu HistoryStory i ściągniecie aplikację. Zachęcam do słuchania audiobooków i czytania e-booków z aplikacją BookBeat. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Chciałem Wam bardzo podziękować za każde wsparcie, które od Was dostajemy, bo przecież to tylko jedna kawa w miesiącu od każdego z Was, a dzięki niej zabieramy Was w podróże, które przenoszą nie tylko nas, ale Was, widzów, w czasie. Dzięki za każdego suba, dziękuję za łapkę w górę i za wszystkie dopingujące słowa, jakie od Was w komentarzach dostajemy. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20. Łukasz Kazek, HistoryStory. Pamiętajcie, aby zajrzeć na mojego Instagrama i Facebooka. Tam znajdziecie wiele ciekawych treści, które nie zawsze mogę pokazać w kanale. Do zobaczenia.